Czy wy też mieliście tak, że natłok roboty sprawiał, że pomimo iż lubicie machać szpadelkiem, albo jest to dobre dla waszego zdrowia, to zwyczajnie nie jesteście w stanie się wyrobić? W dzisiejszym filmie coś dla was. A skoro nie ręcznie, to może chociaż troszeczkę zmechanizujmy naszą pracę. Jesteśmy na pokazach firmy Bobcat, a przed nami, przede mną i przed wami mini ładowarka Bobcat MT100. Jest to nieco mniejszy model, ponieważ całkiem niedawno firma Bobcat zaprezentowała model MT120. Natomiast ten jest już pozycją dobrze przyjętą przez rynek i zdobywającą coraz więcej zwolenników. Właśnie za sprawą tego, że stosunkowo niższymi nakładami finansowymi jesteśmy w stanie przyspieszyć pracę, czy to jeżeli wykonujemy ją prywatnie, wypożyczając taką maszynę, czy też wtedy, kiedy po prostu potrzebujemy do firmy czegoś, co zastąpi nam pracowników, których nie mamy, lub jeżeli chcemy wykonać nieco szybciej tą pracę. Przyjrzyjmy się zatem tej maszynie. Jest to oczywiście ładowarka o sterowaniu burtowym na podwoziu gąsienicowym, w której stoimy w miejscu, gdzie normalnie w ładowarce jest przeciwwaga. A zatem skoro stoimy, to przed sobą musimy mieć silnik. I tak właśnie jest. Kolejno idąc od przodu mamy zbiornik paliwa, mamy chłodnicę wody, ponieważ ta maszyna jest napędzana silnikiem z chłodzeniem wodą. Model seria 902D, czyli silnik dobrze znany chociażby z agregatów w ciężarówkach, czy też małych koparek. W tym konkretnym sprzęcie silnik ma 18,2 kW, czyli około 24 konie mocy. A skąd taka duża moc w takiej małej maszynie? Moc jest potrzebna chociażby po to, żeby zapewnić nam ponad 40 litrów wydatku. Tak, ta maszyna ma ponad 40 litrów wydatku i może obsługiwać nieco mniejsze narzędzia niż klasyczny skid, ale wymagające znacznie rozbudowanej hydrauliki. Nad silnikiem wydech, sam tłumik, ponieważ nie ma tutaj żadnych elementów układu oczyszczania spalin. W tej klasie jeszcze nie muszą być. I jeżeli spojrzymy głębiej będziemy mieli silniki oraz pompy, do czego zaraz dojdziemy. Na górze elektryczny wentylator od chłodnicy układu hydraulicznego oraz skrócona instrukcja, gdzie znajdują się poszczególne płyny, gdzie znajdują się poszczególne miejsca do sprawdzania ich poziomu. Z tyłu mamy drugi otwór, a w zasadzie drugą pokrywę, która powinna nas interesować zarówno pod kątem obsługi codziennej, jak i w razie przeglądu. Instrukcja obsługi zawsze pod ręką schowana. Zbiornik płynu hydraulicznego z oczkiem, akumulator. W tej maszynie mamy klasyczny rozrusznik, alternator, a więc w razie potrzeby możemy zasilić sobie dodatkowe urządzenia. W głębi, jeżeli się przyjrzeć, mamy filtr oraz mamy elementy układu hydraulicznego. Ale dosyć gadania o sprawach technicznych, o tym możecie przeczytać na wrp.pl. Sprawdźmy, jak ta maszyna działa. Po pierwsze, jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia z tego typu maszyną, od razu uprzedzam, trzeba się przyzwyczaić do tego, że tutaj nic nie chroni nas przed wypadnięciem do tyłu. Powinniśmy zaprzeć się nogami o boczne, dosyć wygodne poduszki. Znaczy, nazywam to poduszki, a to są takie, można powiedzieć, wykończenia po prostu. I co więcej, przekręcamy kluczyk, uruchamiamy silnik i w zasadzie w tej chwili już możemy operować maszyną. Odbywa się to za pomocą dwóch joysticków oraz dźwigni do hydrauliki zewnętrznej. Mamy oczywiście też światła, wskaźniki, które pokazują nam ładowanie, ilość paliwa oraz temperaturę. No i w zasadzie tyle. Maszyna jest tak prosta, że nie trudno się dziwić, że zyskuje coraz większą rzeszę odbiorców, nie tylko komercyjnych, ale także prywatnych.
Jak odbywa się sterowanie? Mamy tutaj dwa takie uchwyty w kształcie litery C, za które możemy się chwycić w momencie przejazdu, na przykład jeżeli podniesiemy łyżkę, przejazdu przez nierówny teren możemy się trzymać tego uchwytu, możemy trzymać się tego. W czasie pracy również możemy oprzeć sobie rękę w ten sposób i operować maszynę kciukami, ponieważ opór tego joysticka jest naprawdę nieduży. Oczywiście do pracy przy silniku niedoładowanym trzeba sobie zwiększyć ręcznie prędkość silnika, natomiast wtedy nie będziecie prawdopodobnie nic słyszeć. Jeżeli chodzi o łyżkę, mamy oczywiście pozycję pływającą, mamy do góry, do dołu wysyp i jeżeli nie założymy żadnego urządzenia czy też narzędzia, które wymaga hydrauliki zewnętrznej, to w zasadzie nie za wiele nas tutaj interesuje. Przy pracy z jakimś narzędziem typu szczotka lub glebogryzarka, oczywiście musimy też pamiętać o tym, aby uruchomić sobie hydraulikę zewnętrzną. 45 litrów wydatku na minutę to naprawdę jest wartość, która pozwoli nam pracować z bardzo ciekawymi osprzętami, których firma Bobcat ma w swojej ofercie bardzo dużo. I teraz maszyna słucha nas całkiem nieźle. Tak jak wspomniałem przy pierwszej próbie, trzeba pamiętać o tym, że musimy się trzymać, żeby z maszyny nie wypaść. Natomiast dla tych, którzy pracowali na tego typu maszynach już wcześniej, nie będzie to nowość. Ogólnie Bobcat MT-100 słucha się bardzo dobrze. Nie ma problemu, żeby sobie wykonać załadunek, czy też, jeżeli jest taka potrzeba, wykonać jakieś równanie terenu.